Mam na imię Daną Mitchell, mam 27 lat i siedzę właśnie w domu mojego zmarłego wuja Roberta, czytając. Otoczona przez sępy przebrane za członków rodziny. Mahoniowy stół lśni w blasku żyrandola, podczas gdy moi krewni pochylają się do przodu, a ich oczy błyszczą chciwością. Pomimo wszystkiego miałam nadzieję. Wuj Robert zawsze powtarzał, że jestem wyjątkowa. Wtedy pan Petersen ogłosił moją część spadku, $10. W pokoju wybuchł śmiech. Kuzyn Jason klasnął się po kolanie, ciotka Margaret uśmiechnęła się złośliwie. Chciałam zniknąć. Zanim opowiem dalej tę historię, napiszcie mi, skąd oglądacie i zasubskrybujcie, jeśli chcecie więcej opowieści o rodzinnej zdradzie, która obraca się w słodką sprawiedliwość. Dorastanie w rodzinie Mitchellów oznaczało jedno – znać swoje miejsce w hierarchii majątku. Moje miejsce zawsze było na samym dole nie dlatego, że byłam biedna według zwykłych standardów, ale dlatego, że wybrałam inną drogę niż ta, której oczekiwano od dziedziców nazwiska Mitchell. Wuj Robert był wyjątkiem. Był starszym bratem mojego ojca i głową rodziny po śmierci moich dziadków. Podczas gdy reszta rodziny traktowała mnie jak rozczarowanie, on dostrzegał we mnie coś, czego inni nie widzieli. Wciąż pamiętam dzień, kiedy podarował mi pierwszy aparat fotograficzny. Miałam wtedy 12 lat. To był prosty aparat cyfrowy, nic wyszukanego, ale odmienił moje życie. Daną powiedział wtedy, a jego niebieskie oczy błyszczały spod krzaczastych, białych brwi i niektórzy widzą świat w dolarach i centach, ale ty, moja droga, widzisz go w kadrach i chwilach. Nigdy tego nie trać. Imperium Mitchellów zostało zbudowane na nieruchomościach i inwestycjach. Dziadek zaczął od jednego budynku mieszkalnego w centrum Bostonu, a potem rozszerzał działalność, aż nazwisko Mitchell pojawiało się na najbardziej prestiżowych nieruchomościach w Nowej Anglii. Wuj Robert podwoił rodzinny majątek dzięki sprytnym inwestycjom i dywersyfikacji biznesu. Oczekiwano, że każde dziecko w rodzinie Mitchellów będzie studiować biznes lub finanse i dołączy do rodzinnej firmy. Ja zamiast tego wybrałam fotografię. Ta decyzja stworzyła przepaść, która nigdy się nie zabliźniła. Moi rodzice próbowali być wspierający, ale widziałam zawód w ich oczach. Zginęli w wypadku samochodowym 5 lat temu, zostawiając mnie jeszcze bardziej odizolowaną od rodziny. Tylko wuj Robert utrzymywał kontakt. Od czasu do czasu zapraszał mnie do swojego penthouse'u i pytał o moje nowe projekty, podczas gdy reszta rodziny rozprawiała o interesach przy kosztownym winie. Ciotka Margaret, siostra wuja Roberta, szczególnie głośno krytykowała mój wybór kariery. Fotografia to hobby, Daną, nie zawód, mawiała z lekceważącym machnięciem ręki, ozdobionej biżuterią. Jej dzieci, Heather i Jason, poszły właściwą drogą Mitchellów. Heather została analitykiem finansowym, a Jason pracował bezpośrednio pod kierownictwem Roberta w firmie. Lawrence Davenport, partner biznesowy wuja Roberta i jego najbliższy przyjaciel, nie był rodziną, ale miał ogromny wpływ. Patrzył na mnie z tą samą mieszaniną litości i pogardy co reszta. Mimo to wuj Robert pozostawał moim sojusznikiem, choć odległym. Nigdy nie wspierał finansowo mojej kariery fotograficznej, z czego byłam zresztą dumna. Chciałam osiągnąć sukces własnymi siłami. Czasem dzwonił, by zapytać, co u mnie słychać, a zdarzało się też, że dostrzegałam go na wernisażach, gdzie prezentowano moje prace, choć zawsze znikał, zanim zdążyłam podejść. Nasza ostatnia rozmowa miała miejsce zaledwie 3 tygodnie przed jego śmiercią. To było dziwne. Zadzwonił późnym wieczorem we wtorek. Daną, moja droga, jak się masz? Jego głos brzmiał na zmęczony. Dobrze, wujku Robercie. Pracuję nad nową serią o miejskiej izolacji. A ty jak się czujesz? Słyszałam od Heather, że był chory. Ach, to stare ciało przypomina mi po prostu o swoim wieku, zaśmiał się cicho. Chciałem ci powiedzieć, że widziałem twoją wystawę w Hamilton Gallery w zeszłym miesiącu. Twoje prace dojrzały wspaniale. Zatkało mnie. Byłeś tam. Dlaczego się nie odezwałeś? Zapadła cisza. Czasem wolę tylko obserwować, Daną. Chcę, żebyś wiedziała, że jestem z ciebie dumny. Poszłaś za swoją pasją mimo presji.
To wymaga odwagi. Dziękuję, wujku Robercie. To dla mnie naprawdę wiele znaczy. Znowu cisza. Zawsze wierzyłem, że prawdziwe bogactwo to nie to, co posiadasz, ale to, kim jesteś. Pamiętaj o tym, dobrze. Wtedy myślałam, że po prostu filozofuję. Teraz zastanawiam się, czy nie próbował mi czegoś przekazać. Telefon z informacją o jego śmierci przyszedł w deszczowy czwartkowy poranek. Wuj Robert odszedł we śnie w wieku 72 lat. Tydzień później zadzwoniono do mnie w sprawie odczytania testamentu. Prawie nie poszłam. Po co? Wiedziałam, że wuj Robert mnie kochał, ale nie miałam żadnych oczekiwań co do spadku. Poza tym nie chciałam znosić osądzających spojrzeń rodziny. Moje jednopokojowe mieszkanie z ciemnią w przerobionej szafie było dalekie od standardu Mitchellów. A jednak coś mnie tam pchało. Może potrzeba zamknięcia. Może nikła nadzieja, że wuj Robert zostawił mi jakąś pamiątkę, książkę. Albo jedno z jego pejzaży, które zawsze podziwiałam. Nie spodziewałam się tego, co naprawdę się wydarzyło. Kancelaria prawna Petersen, Goldstein i Walsh zajmował 3 najwyższe piętra lśniącego wieżowca w centrum Bostonu. W chwili, gdy weszłam do marmurowego lobby, poczułam się niedostatecznie ubrana. Moja czarna sukienka, choć odpowiednia na ciche czytanie testamentu, nie mogła się równać z markowymi kreacjami, które miały na sobie ciotka Margaret i Heather. Recepcjonistka skierowała mnie do sali konferencyjnej na najwyższym piętrze. Gdy weszłam, rodzina była już na miejscu, zebrana w małe grupki, rozmawiająca szeptem. Ciotka Margaret siedziała na czele stołu, naturalnie przejmując rolę autorytetu teraz, gdy wuj Robert odszedł. Jej srebrzyste włosy były perfekcyjnie ułożone, a granatowy garnitur, który miała na sobie, zapewne kosztował więcej niż mój miesięczny czynsz. Jason i Heather stali przy oknach sięgających od podłogi do sufitu, podziwiając widok na port w Bostonie. Lawrence Davenport rozmawiał z mężczyzną, którego nie rozpoznałam, ale uznałam za kolejnego wspólnika biznesowego. Nikt nie zareagował na moje wejście oprócz Heather, która posłała mi krótki, napięty uśmiech, po czym wróciła do rozmowy z Jasonem. Usiadłam na końcu stołu, starając się być jak najmniej widoczna. Punktualnie o 10:00 do sali wszedł pan Petersen. Był wysokim, szczupłym mężczyzną z okrągłymi okularami i poważnym wyrazem twarzy, który zdawał się być jego stałym elementem. Niósł skórzaną teczkę, a towarzyszył mu młodszy współpracownik, który wjechał z wózkiem. Domyśliłam się, że zabierał dokumenty związane ze spadkiem po wuju Robercie. Dzień dobry wszystkim, powiedział pan Petersen, zajmując miejsce naprzeciwko ciotki Margaret, po drugiej stronie stołu. Zebraliśmy się tutaj, by odczytać ostatnią wolę i testament Roberta Jamesa Mitchella. Zanim zaczniemy, chciałbym złożyć rodzinie kondolencje. Pan Mitchell był nie tylko cenionym klientem, ale również przyjacielem. Wokół stołu rozległy się stonowane pomruki aprobaty. A teraz przejdźmy do rzeczy, powiedział Petersen, otwierając teczkę i poprawiając okulary. Testament jest dość prosty. Pan Mitchell bardzo jasno określił swoje życzenia. Rozpoczęło się rozdanie majątku. Ciotka Margaret otrzymała letni dom na Cape Cod, co nie zdziwiło nikogo. Zawsze kochała to miejsce i spędzała tam każde lato od dzieciństwa. Zadowolenie wypisane na jej twarzy zdradzało, że tego właśnie oczekiwała. Jason dostał kolekcję zabytkowych samochodów wuja Roberta wartą miliony. Jego twarz rozpromieniła się z prawdziwą radością, od zawsze podziwiał te auta. Heather przypadła kolekcja dzieł sztuki, zawierająca pracę kilku znanych współczesnych artystów. Złożyła ręce z zachwytem. Lawrence Davenport otrzymał znaczną liczbę udziałów w firmie Mitchell Group, wraz z osobistym listem, który pan Petersen wręczył mu osobiście. Pozostali krewni i przyjaciele dostali mniejsze zapisy, osobiste pamiątki, książki, zegarki i inne przedmioty o wartości sentymentalnej. Przez cały czas siedziałam cicho, czekając, aż padnie moje imię. Nie spodziewałam się wiele, może jeden z jego aparatów fotograficznych, albo album z jego zdjęciami. Cokolwiek, co mogłoby mi po nim zostać jako wspomnienie. W końcu pan Petersen chrząknął i spojrzał w moją stronę. Mojej siostrzenicy, Dani Mitchell, zapisuje sumę $10. W
pokoju zapadła cisza, a potem ktoś parsknął śmiechem. Chichot przerodził się w śmiech, który wkrótce ogarnął większość obecnych. Moich krewnych bawiło to do łez. $10. Jason zawołał z rozbawieniem. Co zrobisz z tą fortuną, Daną? Kupisz sobie luksusową kawę. Heather przynajmniej miała na tyle przyzwoitości, by wyglądać na zakłopotaną, choć zauważyłam lekki skurcz, na jej ustach powstrzymywała śmiech. Ciotka Margaret nie zaśmiała się. Spojrzała na mnie z mieszaniną współczucia i triumfu. Cóż, Daną, być może teraz zrozumiesz wartość praktycznych wyborów zawodowych. Upokorzenie paliło mnie od środka jak kwas. $10. To nie chodziło o pieniądze. To był komunikat. Publiczne oświadczenie, że jestem mniej warta niż ogrodnik wuja Roberta, który otrzymał hojną darowiznę w wysokości $5000. Rozumiem, że czek jest przygotowany. Zapytałam pana Petersona, starając się utrzymać głos w ryzach. Kiwnął głową, wyraźnie zakłopotany. Zostanie przekazany po zakończeniu odczytu testamentu. Chciałam natychmiast wyjść, uciec od kpiących spojrzeń i ciężaru oceny, który wisiał w powietrzu. Ale coś mnie powstrzymało. Duma, być może. Nie zamierzałam dać im satysfakcji, że zobaczą mnie uciekającą z płaczem. Odczyt trwał dalej, omawiano jeszcze pomniejsze nieruchomości i inwestycje, a ja siedziałam jak sparaliżowana, oszołomiona i zraniona. Wuj Robert mówił, że jest ze mnie dumny. Czy to było kłamstwo? A może ten zapis $10 miał być jakąś ostatnią lekcją? Przypomnieniem, że postanowiłam iść własną drogą bez wsparcia rodziny? Bez względu na intencje to było okrutne. To było publiczne upokorzenie. I potwierdzenie wszystkiego, czego się zawsze obawiałam, że dla Mitchellów jestem tylko rozczarowaniem. Gdy pan Petersen zakończył formalne czytanie, byłam już na tyle opanowana, by wstać i zebrać swoje rzeczy. Czek na $10 palił mnie w dłoni niczym wypalona piętno hańby. Schowałam go do portfela bez patrzenia, chciałam tylko uciec z tego dusznego, oceniającego miejsca. I z uczuciem satysfakcji, nieco zbyt triumfalnej, ruszyłam w stronę drzwi. Strzępy rozmów dolatywały za mną niczym kąśliwe owady. Myślałam, że Robert zostawi jej coś z litości, mówiła ciotka Margaret Dolores A. Zawsze miał słabość do porzuconych stworzeń. $10 nie wystarczy nawet na parking. Jason parsknął śmiechem, nie siląc się nawet na ściszenie głosu. Zatrzymałam się przy drzwiach. Fala wspomnień zalała mnie nagle i bez ostrzeżenia. Wuj Robert na mojej ceremonii zakończenia studiów stał z boku, nieco odizolowany od reszty rodziny, ale gdy odebrałam dyplom, uniósł kciuk w geście wsparcia. Wuj Robert, który bronił mojego wyboru przed rodzicami, mówiąc: świat potrzebuje artystów tak samo, jak potrzebuje ludzi biznesu. Wuj Robert, który co roku, bez wyjątku, dzwonił w moje urodziny nawet wtedy, gdy moi kuzyni zupełnie o nich zapominali. Czy to wszystko było bez znaczenia? Czy tylko sobie to wymyśliłam? Te subtelne gesty wsparcia, czy były jedynie w mojej głowie? Moi przyjaciele zawsze byli sceptyczni wobec mojej relacji z wujem Robertem. On jest taki sam jak cała reszta, mówiła moja najlepsza przyjaciółka Zoe. Gdyby naprawdę cię wspierał, pomógłby ci finansowo. Zawsze go broniłam. Szanuję to, że chce osiągnąć coś samodzielnie, upierałam się. Rozumie mnie lepiej niż cała reszta. Teraz czułam się głupia. Naiwna. Czarna owca, która desperacko chciała wierzyć, że przynajmniej jeden członek stada widzi wartość w jej inności. Ból zaczął przekształcać się w gniew powolny, rozpalający się w piersi i rozchodzący się na zewnątrz. Zmarnowałam lata, szukając aprobaty u rodziny, która nigdy nie miała zamiaru jej dać. Broniłam człowieka, który w ostatnim akcie życia postanowił mnie upokorzyć. Byłam już niemal za drzwiami, gdy Heather mnie dogoniła. Daną, poczekaj. Odwróciłam się, nie kryjąc zaczerwienionych oczu ani zaciśniętej szczęki. Przepraszam za to, powiedziała, wskazując ogólnym gestem na salę konferencyjną. Jason zachował się podle, śmiejąc się z ciebie. Ale nie ty. Rzuciłam ostro. Heather miała dość przyzwoitości, by spuścić wzrok.
Nie to miałam na myśli. Daną, przecież wiesz, jaki był wuj Robert. Zawsze testował ludzi, uczył poprzez doświadczenie. I czego miał mnie niby nauczyć tym razem, Heather? Że powinnam grać według waszych zasad. Porzucić marzenia i dopasować się do wzorca Mitchellów. Może powiedziała cicho. Jeszcze nie jest za późno. Nadal jesteś rodziną. Mogłabyś pracować w firmie, poznać biznes. Sugestia była tak absurdalna, tak idealnie ukazująca, jak niewiele mnie rozumiała, że niemal się zaśmiałam. Nie chcę twojego życia, Heather. Nigdy nie chciałam. Zanim zdążyła odpowiedzieć, podszedł Jason. Beztrosko wsunął klucze do kieszeni, klucze do swojej nowo odziedziczonej kolekcji zabytkowych samochodów. Hej, kuzynko, powiedział z udawaną serdecznością, zarezerwowaną zwykle dla partnerów biznesowych i kobiet, na których chciał zrobić wrażenie. Nie przejmuj się tak. Jeśli potrzebujesz pożyczki czy coś, mogę ci pomóc. Pogarda w jego głosie przelała czarę. Nie potrzebuję ani nie chcę twoich pieniędzy, Jason. W przeciwieństwie do ciebie zbudowałam coś własnego bez jazdy na plecach wujka Roberta. Jego twarz pociemniała. Ty niewdzięczna mała. Wystarczy. Głos ciotki Margaret przeciął jego rosnącą tyradę jak nóż. Pojawiła się niezauważenie. Daną dokonała swoich wyborów i musi z nimi żyć. Tak samo jak Robert jasno dziś pokazał, jaki był jego wybór. Spojrzałam na nich troje, moją rodzinę z krwi, ale obcych pod każdym innym względem. Wiecie co? Macie rację. Wuj Robert rzeczywiście dokonał wyboru. A teraz ja dokonuję swojego. Odwróciłam się, by wyjść znowu, gdy z drzwi dobiegł głos pana Petersona. Panu Mitchell, chwileczkę, proszę, zanim pani wyjdzie. Rodzina wymieniła zaintrygowane spojrzenia. Są jeszcze pewne dokumenty, które musi pani podpisać, wyjaśnił pan Peterson, jego twarz była zupełnie nieczytelna. Pewnie jakaś zgoda, że nie będzie się procesować o więcej niż te $10, prychnął Jason. Zignorowałam go, wahając się, czy zostać, czy po prostu wyjść. Ale coś w spojrzeniu pana Petersona, cicha intensywność, której wcześniej nie zauważyłam, sprawiło, że się zatrzymałam. To nie potrwa długo, dodał. W porządku, powiedziałam, ciekawość wygrała z chęcią ucieczki. Poczekamy na ciebie, Daną, powiedziała ciotka Margaret, choć jej ton zdradzał, że chodzi bardziej o dobre maniery niż o realną troskę. Nie będzie to konieczne, wtrącił gładko pan Peterson. To może potrwać, a państwo na pewno mają inne ważne sprawy. Ciotka Margaret wyglądała, jakby chciała zaprotestować, ale Lawrence położył jej dłoń na ramieniu. Margaret, mamy przecież to spotkanie zarządu o 13:00. Może powinniśmy się przygotować. Z widoczną niechęcią ciotka skinęła głową. Bardzo dobrze. Daną, odezwiemy się w sprawie organizacji nabożeństwa. Wątpiłam w to, ale i tak skinęłam głową, wdzięczna, że wychodzą. Gdy zbierali swoje rzeczy i wychodzili, stałam niezręcznie przy drzwiach, zastanawiając się, jaka jeszcze upokarzająca niespodzianka czeka mnie w tych papierach. Nie miałam pojęcia, że moje życie za chwilę zmieni się na zawsze. Ciężkie drzwi zamknęły się za wychodzącą rodziną z wyraźnym kliknięciem. Pan Peterson odczekał moment, przechylając głowę, jakby nasłuchiwał oddalających się kroków, po czym spojrzał na mnie z zupełnie innym wyrazem twarzy niż podczas odczytywania testamentu. Maska powagi zniknęła, teraz w jego oczach malowało się coś, co niemal przypominało oczekiwanie. Panu Mitchell. Daną, jeśli mogę, powiedział łagodnie, proszę wrócić do sali konferencyjnej. Zdezorientowana, ale zaintrygowana tą nagłą zmianą w jego zachowaniu, ruszyłam za nim z powrotem do wielkiego stołu, przy którym przed chwilą otrzymałam swoje $10 dziedzictwo. Młody współpracownik, który wcześniej asystował, zniknął. Proszę usiąść, pan Peterson wskazał krzesło. Nie na końcu stołu, gdzie siedziałam wcześniej, lecz na jego szczycie, symbolicznym miejscu wuja Roberta. Zawahałam się. On skinął zachęcająco. To jak najbardziej na miejscu, zapewniam panią. Usiadłam. Pan Peterson zajął miejsce po mojej prawej stronie i...
i sięgnął do swojej skórzanej teczki, wyciągając zaklejoną kopertę, która od razu wyróżniała się na tle formalnych dokumentów, z których wcześniej czytał. Była to koperta z papeterii osobistej, z moim imieniem starannie wypisanym charakterystycznym pismem, które natychmiast rozpoznałam jako charakter pisma wujka Roberta. Zanim ci to wręczę, powiedział pan Petersen, chcę coś wyjaśnić. Jestem prawnikiem rodziny Mitchellów od ponad 30 lat. Pracowałem z twoim dziadkiem, a potem z twoim wujkiem. I przez cały ten czas nigdy nie widziałem planu tak precyzyjnie i starannie ułożonego, jak ten, który Robert przygotował w ostatnich miesiącach swojego życia. Plan. Powtórzyłam, kompletnie zdezorientowana. Twój wujek 8 miesięcy temu usłyszał diagnozę. Nieuleczalny rak, odpowiedział łagodnie pan Petersen. Postanowił to zachować w tajemnicy, mówiąc o tym jedynie mnie i swoim lekarzom. Pozostały czas wykorzystał na... Cóż, myślę, że jego list wyjaśni to lepiej, niż ja kiedykolwiek mógłbym. Wręczył mi kopertę. Była cięższa, niż się spodziewałam. Obracałam ją w dłoniach, dostrzegając woskową pieczęć z odciskiem sygnetu wujka Roberta. Mam? Zapytałam, wskazując pieczęć. Proszę, i kiwnął głową pan Petersen. I nie śpiesz się. Będę tuż za drzwiami, kiedy skończysz. Wstał i cicho opuścił pokój, zamykając za sobą drzwi. Drżącymi palcami złamałam pieczęć i wyjęłam kilka grubych kartek papeterii, zapisanych eleganckim, znajomym pismem wujka Roberta. Zaczęłam czytać. Moja najdroższa Danoł. Jeśli czytasz ten list, to znaczy, że zakończył się pierwszy dość teatralny akt mojego ostatniego wystąpienia. Wyobrażam sobie, że w tej chwili czujesz się zraniona, zdezorientowana, a może i wściekła na mnie. Za to wszystko przepraszam. Publiczny zapis w wysokości $10 był celową mistyfikacją. Mam jednak nadzieję, że kiedy skończysz czytać ten list, zrozumiesz mnie i wybaczysz ten ostatni, starannie przemyślany podstęp starego człowieka. Po pierwsze musisz wiedzieć, że jesteś główną spadkobierczynią mojego majątku. Dzisiejsze publiczne zapisy, które otrzymała rodzina, stanowią mniej niż 20% moich aktywów. Pozostałe 80%, około $340 milionów, wraz z moimi nieruchomościami, większościowymi udziałami w Mitchell Group i innymi inwestycjami, należy teraz do ciebie. Ale, Danoł, pieniądze bez celu są więzieniem. Przez całe życie widziałem, jak bogactwo zamyka i wypacza ludzi w naszej rodzinie, jak niszczy relacje, wypacza priorytety, a nawet to, jak postrzegają samych siebie. Mitchellowie są szczególnie ciężko dotknięci tym, co nazywam chorobą bogactwa, przekonaniem, że wartość netto równa się wartości człowieka. Ty jedna uniknęłaś tego losu. Wybrałaś pasję zamiast prestiżu. Sens zamiast dobrobytu. Obserwowałem twoją drogę z ogromną dumą, nawet jeśli nie zawsze to okazywałem. Twoja fotografia jest wyjątkowa. Nie tylko technicznie, ale dlatego, że za obiektywem stoi dusza, która widzi świat z czułością i przenikliwością. Możesz się teraz zastanawiać, skoro byłeś ze mnie taki dumny, to po co ta cała farsa? Dlaczego pozwoliłeś mi choć przez chwilę wierzyć, że zostawiłeś mnie z symbolicznym zapisem? Odpowiedź jest dwojaka. Po pierwsze, chciałem cię chronić. Gdyby rodzina dowiedziała się, że odziedziczyłaś większość mojego majątku, natychmiast zaczęliby próbować cię kontrolować, wpływać na twoje decyzje lub nawet podważyć moją wolę. Ujawnienie prawdy dopiero po tym, jak zaakceptowali swoje udziały, daje ci pewną ochronę prawną i czas, by przygotować się na ich nieuniknione reakcje. Po drugie, i może ważniejsze, chciałem, byś usłyszała ich reakcje bez filtrów. Bez masek. Bez udawania. Chciałem, żebyś zobaczyła, co naprawdę czują, gdy sądzą, że nikt ich nie ocenia. Informacja to siła, Danoł. Teraz dokładnie wiesz, z kim masz do czynienia. Ale być może nie wiesz, kim ja naprawdę byłem. Publicznie znałaś mnie jako Roberta Mitchella, potentata biznesowego. Ale prywatnie miałem drugą pasję. Zbierałem sztukę. Nie dla popisu, ale z prawdziwej miłości. Przez ostatnie 5 lat byłem twoim najwierniejszym kolekcjonerem. Nazwa Patrick Sullivan pewnie nic ci nie mówi, i to mój pseudonim.
pod którym kupowałem twoje prace w galeriach w całym kraju. Każda większa sprzedaż, którą zrealizowałaś, miała mnie po drugiej stronie transakcji. Mam prywatną galerię w moim domu w Beacon Hill, wypełnioną twoimi fotografiami. Pan Petersen przekaże ci klucz. Nie robiłem tego z litości czy dobroczynności. Robiłem to, bo twoje prace mnie poruszają. Pokazują świat takim, jakim jest, nie takim, jakim chcielibyśmy, by był, ani jakim się go boimy. Jest w nich prawda, Danoł. Nigdy nie wątp w wartość swoich zdjęć. Ani swoją własną. Jeśli chodzi o dziedzictwo, tak, jesteś teraz bardzo bogata. Nadzwyczajnie bogata. Ale wraz z tym bogactwem przychodzi odpowiedzialność. Mitchell Group zatrudnia tysiące ludzi. Twoje decyzje będą wpływać na ich życie. Nie proszę cię, byś z dnia na dzień stała się bizneswoman, ani nawet kiedykolwiek, jeśli to nie twoja droga. Firma ma świetne kierownictwo. Proszę cię jedynie, byś była świadoma władzy, jaką teraz dysponujesz. Są pewne warunki dziedziczenia minimalne, ale niepodważalne. Musisz kontynuować swoją pracę jako fotografka przez co najmniej 10 lat. To nie podlega negocjacjom. Jeśli porzucisz sztukę, cały spadek przejdzie na wybrane organizacje charytatywne wskazane w oficjalnym testamencie. Musisz aktywnie interesować się Fundacją Mitchellów, charytatywnym ramieniem naszej firmy. To, w jaki sposób pokierujesz jej przyszłością, zależy od ciebie. Ale mam nadzieję, że wykorzystasz ją, by wspierać sztukę. I artystów takich jak ty, którzy potrzebują przestrzeni, by tworzyć. I zasoby, by wreszcie stworzyć 3 rzeczy. I to już raczej prośba niż warunek, bądź mądra w tym, komu ufasz. Pieniądze zmieniają sposób, w jaki ludzie cię postrzegają. Jeśli nie będziesz ostrożna, zmienią też sposób, w jaki sama siebie postrzegasz. Znajdź ludzi, którzy cenili cię, kiedy miałaś $10, nie tylko wtedy, gdy masz ich 10 milionów. Pan Petersen posiada wszystkie szczegóły prawne i pomoże ci przejść przez ten okres przejściowy. Jest jednym z nielicznych ludzi, którym przez całe życie ufałem, bez zastrzeżeń. Pozwól mu cię poprowadzić, przynajmniej na początku. Chciałbym móc być tam i zobaczyć, jaką kobietą się staniesz, mając do dyspozycji te nowe zasoby. Żałuję, że nie byliśmy sobie bliżsi przez te wszystkie lata. Dystans, który utrzymywałem, miał częściowo na celu ochronę cię przed rodzinną polityką, a częściowo, muszę przyznać, wynikał z mojego własnego braku umiejętności w nawiązywaniu głębokich relacji. To cecha charakterystyczna rodziny Mitchellów, której nigdy do końca nie przezwyciężyłem. Wiedz, że zawsze cię kochałem. I że ten spadek to nie tylko kwestia pieniędzy. To kwestia dziedzictwa. Nie dziedzictwa Mitchellów, które sprowadza się do nieruchomości i portfeli inwestycyjnych, ale nowego rodzaju dziedzictwa takiego, które sama zdefiniujesz. Dziedzictwa opartego na autentyczności, współczuciu i twórczej wizji. A tak przy okazji, te $10 to dokładnie ta kwota, jaką dał mi mój ojciec, gdy powiedziałem mu, że chcę założyć własną firmę zamiast pracować dla niego. Powiedział, że to wszystko, co kiedykolwiek od niego dostanę. To było zarówno ukaranie mnie, jak i najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek otrzymałem. Zmusiło mnie to do zbudowania czegoś na własnych zasadach. Zamiast realizować ten czek, opraw go i powieś. Niech ci przypomina, że prawdziwa wartość nie liczy się w dolarach. Z miłością i wiarą w twoją drogę. Twój wujek Robert. Przeczytałam list 2 razy. Za drugim razem łzy spływały mi po policzkach. Emocje uderzyły we mnie falami tak złożonymi, że nie potrafiłam ich nazwać. Żal za relacją, która mogła być głębsza, gdyby otworzył przede mną swoje serce. Złość za publiczne upokorzenie, które zaplanował, choć rozumiałam, dlaczego. Ulga, że moje przeczucia o nim nie były błędne. I ogromny szok na myśl o tym, co mi zostawił. $340 milionów. Większościowy udział w Mitchell Group. Nieruchomości, o których istnieniu nawet nie wiedziałam. Wciąż próbowałam to wszystko poukładać w głowie, gdy pan Petersen zapukał delikatnie i wszedł z powrotem do pokoju. Patrick Sullivan, to były pierwsze słowa, które wydobyły się z moich ustęp. Pan Petersen uśmiechnął się. Tak.
Był bardzo zadowolony z tej małej mistyfikacji. Czasami chodził na twoje wernisaże w przebraniu kapelusz i okulary, bardzo w stylu szpiegowskim. Był z ciebie ogromnie dumny, Danoł. Dlaczego mi po prostu nie powiedział? Robert był skomplikowany. Wierzył, że dojście do wszystkiego bez wpływów rodziny i bez jej wsparcia wytwarza silniejszy charakter. Ale nie mógł znieść myśli, że naprawdę cierpisz. Więc znalazł sposób, by cię wspierać tak, by nie naruszyć twojej niezależności. Usiadł obok mnie ponownie. Jest jeszcze coś, co powinnaś wiedzieć. Prywatna galeria, o której wspomniałem, znajduje się w apartamencie na ostatnim piętrze budynku na Beacon Hill. Nikt z rodziny o niej nie wie. To było osobiste miejsce Roberta. Cała przestrzeń wypełniona jest twoimi pracami, ułożonymi chronologicznie. Widzieć twoją artystyczną ewolucję jego oczami i to naprawdę poruszające. Pokręciłam głową, wciąż nie mogąc pogodzić wujka, którego znałam, z tym sekretnym kolekcjonerem mojej fotografii. Wiedział, że umiera. Przez całe miesiące. Nigdy nic nie powiedział. Robert stawił czoła śmierci tak, jak życiu na własnych warunkach. Spędził te miesiące porządkując swoje sprawy, w tym tę dość skomplikowaną konstrukcję testamentu. Chciał, by jego majątek trafił nie tylko do osoby, którą uznał za najgodniejszą, ale by stał się też siłą dobra, a nie podziału. Uderzyła mnie kolejna myśl. On ich dzisiaj testował. Moją rodzinę. Chciał zobaczyć, jak zareagują. Pan Petersen skinął głową z powagą. I jak ty zareagujesz? Kiedyś powiedział mi, Daną jest jedyną autentyczną osobą w tej rodzinie. Muszę dopilnować, żeby pieniądze tego nie zmieniły. Spojrzałam ponownie na list. Na charakterystyczny podpis wujka Roberta u dołu strony. Fala determinacji ogarnęła mnie. Nie zawiodę go. Wykorzystam ten nieoczekiwany dar z tą samą uczciwością, z jaką podchodziłam do mojej fotografii. Co teraz? Zapytałam. Teraz, powiedział pan Petersen, przesuwając w moją stronę gruby folder, zaczynamy proces przenoszenia majątku na twoje nazwisko. A ty zdecydujesz, jak i kiedy poinformujesz rodzinę o faktycznych warunkach spadku. Pomyślałam o lekceważących komentarzach ciotki Margaret, szyderczym śmiechu Jasona, a nawet protekcjonalnej sugestii Heather, że mogłabym popracować w rodzinnej firmie. Myślę, powiedziałam powoli, że mogą jeszcze trochę poczekać. Oczy pana Petersona błysnęły. Myślę, że wujek Robert byłby zadowolony z tej decyzji. Gdy zaczynałam powoli oswajać się z nową rzeczywistością, ogarnęła mnie dziwna mieszanka ekscytacji i przerażenia. Moje życie zmieniło się diametralnie w ciągu zaledwie godziny. Wszystko, co sądziłam o wujku Robercie, o moim miejscu w rodzinie, o własnej przyszłości zostało wywrócone do góry nogami. Ale jedno pozostało niezmienne, postanowiłam uhonorować jego wiarę we mnie. Nie tylko spełniając warunki testamentu, ale pozostając wierną samej sobie wobec tej nadzwyczajnej zmiany. Czek na $10 wciąż był w moim portfelu. Pan Petersen miał rację, oprawie go nie zrealizuje. Będzie przypominał mi, że to, co wydaje się odrzuceniem, często jest początkiem czegoś znacznie cenniejszego niż pieniądze, prawdy. Tydzień po odczytaniu testamentu minął jak w mgle, wypełniony spotkaniami, dokumentami i odkryciami. Pan Petersen przedstawił mnie zespołowi doradców finansowych, prawników i konsultantów zarządzania, którzy mieli mi pomóc odnaleźć się w nowej roli większościowego udziałowca Mitchell Group i beneficjentki osobistego majątku wujka Roberta. Patricia Reynolds, doradczyni finansowa, którą osobiście wybrał pan Petersen, była rzeczową kobietą po 50 z niezwykłym talentem do wyjaśniania złożonych kwestii finansowych w przystępny sposób. Majątek twojego wujka jest bardziej zróżnicowany niż większość, wyjaśniła podczas naszego pierwszego spotkania w jej biurze w centrum miasta. Poza akcjami Mitchell Group, które są warte około $200 milionów, jesteś teraz właścicielką nieruchomości komercyjnych w 5 stanach, znacznego portfela akcji typu Blue Chip, obligacji, udziałów w kilku startupach technologicznych, no i oczywiście nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych. A gniew teraz, kiedy wiedziałam to, co wiedziałam, po prostu się uśmiechnęłam. Coś w tym stylu. Moja spokojna reakcja wydawała się niepokoić go bardziej, niż jakakolwiek cięta riposta.
Lekko się skrzywił, próbując odczytać zmianę we mnie. Kolacja została podana w oficjalnej jadalni, gdzie ciotka Margaret zasiadła na honorowym miejscu tam, gdzie zwykle siedział wuj Robert. Zauważyłam ten symboliczny gest, ale nie skomentowałam go. Niech się nacieszy złudzeniem następstwa, przynajmniej na razie. Przez cały posiłek obserwowałam rodzinę zupełnie nowymi oczami. Te drobne gierki o władzę, subtelne współzawodnictwa, udawanie wyrafinowania i bogactwa. Wszystko to wydawało się teraz boleśnie przejrzyste. Grali w grę, której zasady w końcu poznałam akurat wtedy, gdy postanowiłam już w niej nie uczestniczyć. Dano, dziś jesteś wyjątkowo milcząca, zauważył Lawrence Davenport w połowie dania głównego. Zwykle w tym momencie opowiadasz nam już o jakimś nowym projekcie artystycznym. Upiłam łyk wina. Przechodzę właśnie pewne zmiany w moim życiu zawodowym, odpowiedziałam szczerze. To wymaga ode mnie pełnego skupienia. Zmiany. Ożywiła się Heather. Czy to znaczy, że wreszcie rozważasz moją propozycję dołączenia do firmy? Jestem pewna, że znalazłoby się miejsce w marketingu albo w dziale komunikacji coś odpowiedniego dla twoich twórczych zapędów. Pobrzmiewające w jej głosie protekcjonalne nuty były dokładnie tym, czego się spodziewałam. Ale teraz bardziej mnie to bawiło niż raniło. Nie, nic z tych rzeczy, odparłam. Ale dziękuję za troskę. Cokolwiek to jest, mam nadzieję, że bardziej praktyczne niż ganianie za wystawami w galeriach, wtrąciła ciotka Margaret. Śmierć Roberta powinna nam wszystkim przypomnieć, jak ważne są bezpieczeństwo i dziedzictwo rodzinne. Uniosłam kieliszek. Za dziedzictwo rodzinne, powiedziałam. I za wuja Roberta, który rozumiał jego prawdziwe znaczenie lepiej niż ktokolwiek z nas. Na kilku twarzach przemknął cień konsternacji, zaskoczeni moim niejasnym toastem. Ale mimo to unieśli kieliszki. Po kolacji, gdy w salonie podawano kawę, Jason zagrodził mi drogę przy kominku. No dobra, co się z tobą dzieje? Zapytał bez ogródek. Jesteś inna. Stało się coś po odczytaniu testamentu? Spojrzałam na kuzyna krewnego, który śmiał się z mojego rzekomego pecha bez cienia współczucia. Życie potrafi zaskoczyć, Jason, i odpowiedziałam. Czasem rzeczy nie są takie, jak się wydają. Co to ma znaczyć? Petersen dał ci coś jeszcze od wuja Roberta. Jakiś dodatkowy zapis. Jego lawina pytań potwierdziła to, co podejrzewałam. Bał się, że coś go ominęło. Coś, co mogłoby zagrozić jego wygodnym założeniom. A jeśli tak? Powiedziałam ostrożnie. Myślisz, że zasługujesz na to, by się o tym dowiedzieć? Po tym, jak się zachowałeś na odczycie? Jego twarz oblał rumieniec. To było tylko, no wiesz, wszyscy byliśmy rozemocjonowani. Nie możesz mieć mi za złe odrobiny śmiechu. Naprawdę nie mogę. Odparłam chłodno. Interesujące. Zapamiętam sobie tę perspektywę. Zanim zdążył coś powiedzieć, odeszłam, zostawiając go wpatrującego się we mnie z narastającym podejrzeniem. Ciotka Margaret podeszła do mnie, gdy zbierałam się do wyjścia. Dano, powiedziała ściszonym głosem, tak by nikt nie usłyszał. Co przed nami ukrywasz? Czy Robert zostawił ci coś jeszcze? Bezpośredniość jej pytania zaskoczyła mnie. W przeciwieństwie do Jasona, Margaret zawsze była bardziej wyrachowana. A dlaczego tak sądzisz? Zapytałam. Bo dziś jesteś inna. Pewna siebie. Jakbyś coś wiedziała. Jej spojrzenie się wyostrzyło. A Robert miał do ciebie słabość, mimo twoich wyborów. Odwzajemniłam jej spojrzenie spokojnie. Gdyby wuj Robert chciał, byście znali wszystkie jego decyzje, powiedziałby wam o nich sam. Jej usta zacieśniły się. Jesteśmy rodziną, Daną. Jakiekolwiek sekrety sobie wyobrażasz, że masz, prędzej czy później i tak wyjdą na jaw. Lepiej byłoby dla wszystkich, gdybyś była teraz szczera. Szczerość, powtórzyłam. Ciekawa wartość, ciociu Margaret. Powiedz mi, czy ty zawsze byłaś szczera wobec rodziny? Wobec wuja Roberta. Po jej twarzy przemknął cień, który zdawał się niepokojem. Strachem. Zniknął szybko, ustępując miejsca dobrze znanej maskowanej pewności siebie.
Ale widziałam to. Coś tam było, jakaś historia, której jeszcze nie znałam. Zastanów się dobrze nad kolejnymi krokami, Daną powiedziała w końcu. Nazwisko Mitchell zobowiązuje. Niesie ze sobą odpowiedzialność i oczekiwania. Zgadzam się całkowicie, odparłam, sięgając po płaszcz. Wuj Robert nauczył mnie tego na swój sposób. Gdy opuściłam rezydencję i wyszłam w chłodne wieczorne powietrze, poczułam dziwną mieszankę siły i odpowiedzialności, która powoli zaczynała we mnie dojrzewać. Miałam informacje, których oni nie znali. Zasoby, których nie mogli sobie wyobrazić. I nową perspektywę na dynamikę tej rodziny, coś, co kształtowało moje życie przez lata. Po raz pierwszy to ja miałam przewagę. Pytanie brzmiało, jak ją wykorzystam? 6 miesięcy po odczytaniu testamentu moje życie zmieniło się w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewała. Dokumenty SEC stały się publiczne, a wraz z nimi informacja, że zostałam większościowym udziałowcem grupy Mitchellów. Reakcja rodziny była dokładnie taka, jakiej się spodziewałam, szok, oburzenie, a potem szybkie próby przekierowania się ku mnie. Ciotka Margaret była pierwszą, która zadzwoniła i w jej głosie pobrzmiewał wymuszony entuzjazm. Daną, kochanie, musimy porozmawiać. Wydaje się, że zaszło jakieś nieporozumienie co do intencji Roberta. Nie ma żadnego nieporozumienia, ciociu Margaret, i odpowiedziałam spokojnie. Jego intencje były zupełnie jasne. Kiedy pierwsza fala rodzinnego dramatu opadła albo przynajmniej zeszła do podziemia, zaczęłam realizować wizję, która zaczęła się kształtować w mojej głowie już wtedy, gdy po raz pierwszy przeczytałam list wuja Roberta. Pierwszym poważnym projektem była Galeria Dany Mitchell, przestrzeń poświęcona prezentacji prac młodych fotografów, takich jak ja kiedyś, utalentowanych, ale pozbawionych kontaktów i środków. Kupiłam dawny magazyn w dzielnicy artystycznej SOA w Bostonie i wraz z architektami przekształciłam go w nowoczesną przestrzeń wystawienniczą z pracowniami dla rezydentów. Patricia uniosła brwi, słysząc o inwestycji. Wiesz, że to raczej nie będzie przynosić zysku, przynajmniej w tradycyjnym sensie. Zysk nie jest celem, wyjaśniłam. Tu chodzi o tworzenie szans. To było jedno z moich pragnień, zresztą list wuja Roberta wprost mówił o wykorzystaniu Fundacji Mitchellów do wspierania sztuki. Fundacja rzeczywiście stała się moim głównym polem działania. Dotąd przekazywała bezpieczne, korzystne podatkowo datki do renomowanych muzeów i instytucji kultury. Ja zreorganizowałam ją tak, by wspierała edukację artystyczną w zaniedbanych społecznościach, stypendia dla młodych artystów i bezpośrednią pomoc dla fotografów walczących o przetrwanie w zawodzie. Moje życie prywatne także przeszło przemianę. Przeniosłam się do penthouse'u wuja Roberta na Beacon Hill, przekształcając jego część w pracownię, a drugą w galerię moich prac. Stało się to moim azyłem, miejscem, w którym mogłam tworzyć bez presji finansowej, a jednocześnie pamiętać o swojej drodze i o sekretnym wsparciu wuja Roberta. Fotografia stała się dla mnie jeszcze bardziej osobista. Mój najnowszy cykl eksplorował temat tożsamości i bogactwa, kwestie, które nagle stały się bardzo realne. I ironicznie, właśnie teraz, gdy nie musiałam już sprzedawać swoich prac, galerie były bardziej zainteresowane niż kiedykolwiek. Cały dochód przekazywałam fundacji. Oczywiście nie wszystko szło gładko. Rodzina kilkukrotnie próbowała podważyć testament lub wywrzeć presję, bym oddała im większą kontrolę nad firmą. Jason był szczególnie uparty, raz próbował mnie zastraszyć, innym razem próbował zawrzeć sojusz. Jesteś fotografką, Daną, a nie bizneswoman, i powiedział podczas jednej z napiętych rozmów. Potrzebujesz kogoś z doświadczeniem, kto pomoże ci zarządzać grupą Mitchell. Pracuję tam od lat, znam tę machinę od podszewki. A jednak to mnie wybrał wuj Robert, odpowiedziałam. Może dostrzegł w mojej perspektywie coś, co uznał za cenne. Poza tym nie zarządzam codzienną działalnością, od tego jest zespół wykonawczy. Moja rola to nadzór i wizja. Może i nie miałam dyplomu MBA, ale byłam zdeterminowana, by zrozumieć biznes, którego stałam się właścicielką. Heather zaczęła podchodzić do mnie inaczej. Po kilku niezręcznych próbach odnowienia naszej kuzynowskiej relacji w końcu przyszła do mnie z czymś, co wyglądało na prawdziwą skruchę. Zazdrościłam ci, przyznała pewnego popołudnia przy kawie w moim penthouse'ie.
Miałaś odwagę podążać za swoją pasją. Ja po prostu robiłam to, czego ode mnie oczekiwano. Nadal możesz zmienić kierunek, zasugerowałam. Jeszcze nie jest za późno. Pokręciła głową. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Tak długo byłam Mitchellem, nie jestem pewna, kim jestem bez tej tożsamości. Jej bezbronność mnie zaskoczyła, a przez kolejne miesiące zaczęłyśmy odbudowywać naszą więź, nie jako spadkobierczynie rodu Mitchellów, ale jako dwie kobiety, które próbują odnaleźć siebie poza rodzinnymi oczekiwaniami. Najtrudniejszą osobą w rodzinie pozostawała ciotka Margaret. Nadal próbowała kontrolować sprawy rodzinne, choć teraz w sposób bardziej subtelny zrozumiała bowiem, że moja pozycja nie jest tymczasowa. Trzymałam ją na dystans, pamiętając ostrzeżenie wujka Roberta o zaufaniu. Najbardziej nieoczekiwanym wydarzeniem w moim nowym życiu był kontakt z Michaelem Bennettem, dziennikarzem, który odezwał się do mnie z prośbą o wywiad do artykułu na temat filantropii w sztuce. Był inteligentny, szczerze zainteresowany działalnością fundacji i odświeżająco obojętny wobec nazwiska Mitchell. Więc jesteś teraz bogata, powiedział wprost podczas naszego pierwszego spotkania. Pytanie brzmi, co z tym robisz, co naprawdę ma znaczenie? Jego bezpośredniość była wyzwaniem i dokładnie tym, czego potrzebowałam. Perspektywą nieskażoną historią rodziny ani wspinaczką towarzyską. Zaczęliśmy się spotykać 3 miesiące po tym wywiadzie, a ja musiałam stawić czoła trudnemu pytaniu. Ile powinnam powiedzieć o swoim majątku i kiedy? Zdecydowałam się na szczerość dość wcześnie, zaprosiłam go na kolację do penthouse'u zamiast spotykać się, jak dotąd, w restauracjach. Wow, powiedział, wchodząc i rozglądając się po przestrzeni, zatrzymując wzrok na fotografiach. Tego się nie spodziewałem. Czy to coś zmienia? Zapytałam, nagle czując się bezbronna. Zamyślił się na dłuższą chwilę. Zmienia moje rozumienie twojego kontekstu, powiedział w końcu. Ale nie tego, co do ciebie czuję. Z czasem zaczęłam mu wierzyć. Michael traktował mój majątek jako fakt uboczny, ani jako coś najważniejszego, ani jako coś, co należy ignorować. Jego własna kariera była dla niego ważna i jasno dawał do zrozumienia, że nie ma zamiaru żyć na mój koszt. Lubię sam za siebie płacić, powiedział po prostu. Niezależność ma dla mnie znaczenie. Wyobrażam sobie, że ty rozumiesz to lepiej niż większość bogatych ludzi. Rozumiałam. To właśnie ta potrzeba niezależności popchnęła mnie do zbudowania kariery fotograficznej bez pomocy rodziny. To zyskało mi szacunek wujka Roberta i nadal prowadziło moje decyzje mimo zmienionych okoliczności. W miarę jak zbliżała się rocznica śmierci wujka Roberta, dokonałam odkrycia, które jeszcze głębiej połączyło mnie z jego pamięcią. Przeglądając stare pudła w penthouse'ie, natknęłam się na kolekcję fotografii. Nie moich i jego. Były niesamowite. Czarno-białe zdjęcia Bostonu z lat 70. i 80., ukazujące strony miasta rzadko dokumentowane w tamtej epoce, robotnicze dzielnice, społeczności imigrantów, ulice pełne życia i charakteru. Odkrycie ukrytego talentu artystycznego wujka Roberta było jak znalezienie brakującego elementu układanki. Tłumaczyło jego zrozumienie mojej pasji, jego cichą, ale konsekwentną pomoc. Nie był tylko biznesmenem udającym miłośnika sztuki. Sam był artystą, takim, który wybrał inną drogę, ale nigdy nie porzucił swego twórczego spojrzenia. Postanowiłam uhonorować tę wieś, włączając część jego zdjęć do specjalnej wystawy w mojej galerii. Robert Mitchell, niewidzialne oko, miała towarzyszyć pracom młodych fotografów, których wspierałam. Tworzyła dialog między przeszłością a teraźniejszością, między bogactwem, które tworzy, a bogactwem, które umożliwia tworzenie. Przygotowując się do wystawy, zastanawiałam się, jak daleką drogę przeszłam przez ten rok. Od zmagającej się fotografki do właścicielki firmy z przymusu, od wykluczonej z rodziny do wpływowej filantropki. Ta podróż bywała dezorientująca, ale starałam się trzymać wartości, które zawsze mnie prowadziły: autentyczności, współczucia i twórczej integralności. 10-dolarowy czek z odczytu testamentu wisi oprawiony w moim studiu, dokładnie tam, gdzie zasugerował wujek Robert. Obok niego postawiłam proste zdjęcie, które kiedyś mu zrobiłam na jednym z rodzinnych spotkań. Nie patrzył w obiektyw, tylko przez okno, z wyrazem zamyślenia i lekkiego smutku.
Wtedy nie rozumiałam tego spojrzenia. Teraz być może tak. To był wyraz człowieka prowadzącego rozdwojone życie, jednej części spełniającej oczekiwania, drugiej i pielęgnującej ukryte pasje i marzenia. W swoim ostatnim akcie wujek Robert zdołał połączyć te światy. Teraz moim zadaniem było żyć w pełni w obu, nie rozdarta, lecz zintegrowana. Bogata, ale nie zdefiniowana przez bogactwo. Mitchell, ale całkowicie sobą. Rocznica jego śmierci przypadła na idealny jesienny dzień w Bostonie, rześkie powietrze, złote światło, liście w ogrodzie publicznym przybierające olśniewające odcienie czerwieni i pomarańczu. Czuło się, że to dzień nowego początku, a nie żałoby, co doskonale pasowało do charakteru wernisażu, jaki zaplanowałam. Robert Mitchell, niewidzialne oko, wywołała niespodziewane poruszenie w bostońskim świecie sztuki. Odkrycie tajemniczego fotografa w jednej z najznakomitszych rodzin biznesowych miasta było nie do odparcia dla lokalnych mediów, a jakość prac wujka zaskoczyła nawet doświadczonych krytyków. Te obrazy ukazują głęboką empatię i techniczne mistrzostwo, które najwyraźniej nigdy nie znalazły pełnego wyrazu, pisał recenzent sztuki w The Boston Globe. Człowiek zaczyna się zastanawiać, jak mogłaby się potoczyć artystyczna kariera Mitchella, gdyby wybrał inną drogę. Zaprosiłam całą rodzinę Mitchellów na wernisaż, nie wiedząc, kto rzeczywiście się pojawi. Od czasu odczytania testamentu układy rodzinne zmieniły się w złożony sposób. Niektóre relacje trochę się uleczyły, inne pozostały napięte lub nabrały nowych komplikacji. Galeria wyglądała spektakularnie. Główna sala prezentowała pracę wujka Roberta i duże, czarno-białe odbitki, które ukazywały jego oko do kompozycji i chwytania ludzkich momentów. Mniejsza sala obok prezentowała 6 młodych fotografów, którzy otrzymali pierwsze granty od Fundacji Mitchellów. Moje własne prace znalazły się w trzeciej przestrzeni i tworząc wizualną rozmowę pomiędzy 3 pokoleniami fotografii, ukrytą pasją mojego wujka, moją ugruntowaną praktyką i świeżymi spojrzeniami tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. Przybyłam wcześnie, by dopilnować ostatnich przygotowań, przechadzając się po przekształconym magazynie z mieszanką dumy i nerwowego oczekiwania. Michael dołączył do mnie chwilę później, przystojny w garniturze, który uparł się kupić sam, mimo moich propozycji pomocy. To niesamowite, Dano i powiedział, rozglądając się. Robert byłby dumny. Mam taką nadzieję, odpowiedziałam. Czasem wciąż czuję, że próbuję rozwiązać układankę, którą po sobie zostawił. Jakby były jeszcze kawałki jego intencji, których nie pojęłam. Michael uścisnął moją dłoń. Może właśnie o to chodzi, powiedział. Dał ci zasoby i możliwości, a nie mapę drogową. Wybory należą już do ciebie. Galeria zaczęła się zapełniać krytykami sztuki, fotografami, postaciami ze świata kultury, a w końcu również członkami rodziny. Ciotka Margaret przyszła pierwsza, elegancka jak zawsze, w granatowym garniturze, z oceniającym spojrzeniem przesuwającym się po sali, aż w końcu spoczęło ono na mnie. Dano powiedziała, całując mnie w policzek z powietrza. To zaskakujące. Dziękuję, że przyszłaś, ciociu Margaret, i odpowiedziałam szczerze. To dla mnie wiele znaczy, że jesteście tu jako rodzina. Skinęła głową, a potem wskazała na fotografię. Nie miałam pojęcia, że Robert robił zdjęcia. Nigdy nie wspominał o zainteresowaniu fotografią. Myślę, że nie czuł, że może, odparłam. W naszej rodzinie były pewne oczekiwania. W jej oczach coś zamigotało, może uznanie, może żal. Tak, powiedziała cicho. Tak było. Robert Mitchell, niewidzialne oko, wywołała niespodziewane poruszenie w bostońskim świecie sztuki. Odkrycie tajemniczego fotografa w jednej z najznakomitszych rodzin biznesowych miasta było nie do odparcia dla lokalnych mediów, a jakość prac wujka zaskoczyła nawet doświadczonych krytyków. Te obrazy ukazują głęboką empatię i techniczne mistrzostwo, które najwyraźniej nigdy nie znalazły pełnego wyrazu, pisał recenzent sztuki w The Boston Globe. Człowiek zaczyna się zastanawiać, jak mogłaby się potoczyć artystyczna kariera Mitchella, gdyby wybrał inną drogę. Zaprosiłam całą rodzinę Mitchellów na wernisaż, nie wiedząc, kto rzeczywiście się pojawi. Od czasu odczytania testamentu układy rodzinne zmieniły się w złożony sposób. Niektóre relacje trochę się uleczyły, inne pozostały napięte lub nabrały nowych komplikacji.
Galeria wyglądała spektakularnie. Główna sala prezentowała pracę wujka Roberta i duże, czarno-białe odbitki, które ukazywały jego oko do kompozycji i chwytania ludzkich momentów. Mniejsza sala obok prezentowała 6 młodych fotografów, którzy otrzymali pierwsze granty od Fundacji Mitchellów. Moje własne prace znalazły się w trzeciej przestrzeni i tworząc wizualną rozmowę pomiędzy 3 pokoleniami fotografii, ukrytą pasją mojego wujka, moją ugruntowaną praktyką i świeżymi spojrzeniami tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę. Przybyłam wcześnie, by dopilnować ostatnich przygotowań, przechadzając się po przekształconym magazynie z mieszanką dumy i nerwowego oczekiwania. Michael dołączył do mnie chwilę później, przystojny w garniturze, który uparł się kupić sam, mimo moich propozycji pomocy. To niesamowite, Dano i powiedział, rozglądając się. Robert byłby dumny. Mam taką nadzieję, odpowiedziałam. Czasem wciąż czuję, że próbuję rozwiązać układankę, którą po sobie zostawił. Jakby były jeszcze kawałki jego intencji, których nie pojęłam. Michael uścisnął moją dłoń. Może właśnie o to chodzi, powiedział. Dał ci zasoby i możliwości, a nie mapę drogową. Wybory należą już do ciebie. Galeria zaczęła się zapełniać krytykami sztuki, fotografami, postaciami ze świata kultury, a w końcu również członkami rodziny. Ciotka Margaret przyszła pierwsza, elegancka jak zawsze, w granatowym garniturze, z oceniającym spojrzeniem przesuwającym się po sali, aż w końcu spoczęło ono na mnie. Dano powiedziała, całując mnie w policzek z powietrza. To zaskakujące. Dziękuję, że przyszłaś, ciociu Margaret, i odpowiedziałam szczerze. To dla mnie wiele znaczy, że jesteście tu jako rodzina. Skinęła głową, a potem wskazała na fotografię. Nie miałam pojęcia, że Robert robił zdjęcia. Nigdy nie wspominał o zainteresowaniu fotografią. Myślę, że nie czuł, że może, odparłam. W naszej rodzinie były pewne oczekiwania. W jej oczach coś zamigotało, może uznanie, może żal. Tak, powiedziała cicho. Tak było. To miejsce nie miało być tylko galerią, mówiłam, ale przestrzenią edukacyjną, społeczną, otwartą. Spojrzał na mnie z obojętnością, wzruszając ramionami. Przynajmniej nie był już otwarcie wrogi, to już jakiś postęp. Heather przyszła sama. Spędziła przy każdej fotografii dłuższą chwilę, zatrzymując się najdłużej przy zdjęciu wujka Roberta. Kiedy podeszła do mnie, w oczach miała łzy. Nigdy go naprawdę nie znałam, szepnęła. Myślę, że nikt z nas nie znał. Skinęłam głową. Nadal go poznaję, przyznałam. Te zdjęcia pokazały mi stronę, której za jego życia nie widziałam. Myślisz, że był szczęśliwy? Zapytała Heather. Żyjąc tak, jak od niego oczekiwano, zamiast iść własną drogą? Zadawałam sobie to pytanie przez cały czas przygotowywania wystawy. Myślę, że nawet w ograniczeniach znalazł sposób, by być sobą, powiedziałam. A jego największym darem dla mnie było to, że nie muszę żyć pod takimi ograniczeniami. Wieczór mijał wśród przemówień, szampana i rozmów pełnych pasji. Krytycy robili notatki, kolekcjonerzy pytali o ceny. Dochody miały zasilić fundację, a młodzi artyści mieli szansę pokazać się ważnym ludziom ze świata sztuki. Pod koniec wydarzenia podszedł do mnie pan Petersen, w swoim sztywnym garniturze wyglądający tu dość nie na miejscu. Pan Mitchell zaczął formalnie, choć jego oczy były ciepłe. Pański wuj byłby dumny. I pewnie trochę zażenowany, że jego prywatne dzieła są teraz tak publiczne. Wiem, zaśmiałam się. Ale myślę, że zrozumiałby, dlaczego to ważne. Rozejrzał się dookoła, po czym zniżył głos. Mam coś dla pani. Robert poprosił, bym przekazał to w rocznicę jego śmierci. Wręczył mi kopertę. Taką samą, jaką otrzymałam przy odczycie testamentu. Rozpoznałam jego pismo. Zaszyłam się w cichym kącie i otworzyłam kopertę. Była w niej kartka, a na niej kilka linijek jego charakterystycznego pisma. Dano, minął rok. Przed tobą trudniejsze zadanie, nie zgubić siebie w wygodzie, nie utracić celu, gdy przestaje gonić potrzeba. Pieniądze są doskonałym sługą, ale fatalnym panem. Niech służą twojej wizji, a nie ją definiują. Z wiarą w twoją drogę, R.
Przeczytałam to 2 razy, potem schowałam kartkę starannie. Jak zwykle miał rację. Miniony rok był tylko wprowadzeniem. Prawdziwy test zaczynał się teraz. Wróciłam na salę z nowym poczuciem celu. Galeria była początkiem. Przede mną otwierały się dziesiątki możliwości od pracy fundacji po moje własne projekty fotograficzne, a nawet zmiany w samej grupie Mitchellów. Pod koniec wieczoru stałam z ciocią Margaret przy jednym z najbardziej przejmujących zdjęć Roberta. Starsza kobieta siedząca na schodach swojej kamienicy w South Boston, otoczona przez bawiące się dzieci. Zawsze interesował się ludzkimi historiami, powiedziała ciocia. Może to czyniło z niego tak dobrego przedsiębiorcę. Tak, przytaknęłam. Umiał patrzeć głębiej. Spojrzała na mnie z nieoczekiwaną otwartością. Nie rozumiem, dlaczego przekazał firmę właśnie tobie. Ale może zaczynam rozumieć. Nie była to jeszcze pełna zgoda, ale pierwszy most nad przepaścią, która nas dzieliła. Może wpadniesz kiedyś na kolację. Tylko my dwie. Chciałabym usłyszeć o nim więcej z twojej perspektywy. Zaskoczenie przemknęło po jej twarzy, potem coś jak wdzięczność. Chętnie, odpowiedziała cicho. Gdy ostatni goście wychodzili, a Michael pomagał sprzątać, wyszłam na chwilę przed galerię. Boston błyszczał nocą. Stare miasto i nowe istniały obok siebie w harmonii, jak ja i moja przeszłość. Rok temu byłam Daną Mitchell, niespełnioną fotografką i rozczarowaniem rodziny. Teraz byłam właścicielką galerii, filantropką, liderką. I nadal fotografką. Nadal widzącą świat przez obiektyw. To, co dał mi wujek Robert, to nie tylko pieniądze. To możliwość. Szansa, by zdefiniować sukces na własnych zasadach. By tworzyć, pomagać innym, pozostać sobą mimo zmienionych warunków. Dziedzictwo nie tkwiło w majątku, ale w wizji. W jego odwadze, by być sobą w rodzinie, która wymagała konformizmu. W jego cichym wsparciu dla sztuki, w tym mojej. A ty? Co byś zrobił, gdybyś nagle odziedziczył miliony? Czy pozostałbyś sobą? Czy pozwoliłbyś, by pieniądze cię zmieniły? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu. Jeśli ta historia cię poruszyła, zostaw lajka i zasubskrybuj po więcej opowieści o autentyczności w obliczu wyzwań. I pamiętaj, twoja wartość nie mieści się w liczbach.